Cześć! W poprzednim odcinku zrobiłem totalną demolkę łazienki. Przygotowałem pokój z łazienką pod wstawienie drzwi, naprawiłem umywalkę i razem z Juanem zajęliśmy się tynkowaniem pokoju. Jeśli lubisz takie remontowe przygody i chcesz być na bieżąco, koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek. To naprawdę pomaga rozwijać kanał. A teraz zapraszam na kolejny odcinek, w którym zobaczycie montaż bardzo nietypowych drzwi łazienkowych. Zapraszam. W Hiszpanii nadszedł czas na zbiór oliwek, a ja mam to szczęście, że na mojej działce rośnie dość sporo drzew oliwnych. To intensywny okres. Po normalnej pracy zbieram oliwki i równocześnie próbuję robić remont domu. Wszystko się nakłada, czasu jest bardzo mało i jestem naprawdę przemęczony. Dlatego w tym miejscu chcę bardzo podziękować Juanowi, który jest dla mnie ogromnym wsparciem i wielką pomocą. Już wkrótce z tych oliwek powstanie moja własna oliwa, którą będziecie mogli ode mnie kupić. Szczegóły poznacie w kolejnym odcinku lub na moich social mediach. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy znowu w komplecie. Juan będzie mi pomagał. Ja już wyjaśniam, co jest w pracach na dziś. W pracach na dziś mamy obsadzenie drzwi do łazienki. Te drzwi, które tutaj widzicie, są dwie części. Tutaj jest za Juanem trzecia część i opracowaliśmy sobie już trochę plan, jak to w ogóle zrobić i niezbędne jest zbudowanie ramy. Ramy z drewna, kupiliśmy takie drewno, sam mam teraz wątpliwości, czy ono jest dosyć wystarczające, ale jest chyba mocne, bo jest takie grubsze i musimy sobie zbudować ramę, żeby wkręcić w tą ramę zawiasy, których nie ma. No i na tej konstrukcji mają się trzymać drzwi. Potem sobie uzupełnimy resztę wokół ramy, oczywiście karton gipsem i tym, czym się zatyka w normalnym życiu dziury. I powinno być wszystko stabilnie. Powinno, ale życie pokaże. Także zawiasów takich nie znalazłem nigdzie w sklepie. Są takie specyficzne zawiasy, zaraz Wam pokażę. To są takie zawiasy. Na szczęście z Juanem znaleźliśmy stare okna, które takie zawiasy posiadają. Widzicie? To jest część męska. No i na to nakłada się część żeńską i wtedy okno się otwiera, czy tam drzwi i zamyka. No i generalnie ta część jest mi potrzebna do tego, żeby drzwi funkcjonowały. Więc teraz z ciężkim pewnie bólem będziemy robić tą ramę. Dolna deska będzie trochę grubszą deską, dlatego że chcę zrobić próg ze względu na, już Wam pokazuję na co, ze względu na to, że po wyburzeniu ściany została taka bruzda brzydka, brak w płytkach, a chcę, żeby ta strona jednak miała te płytki w całości, dlatego też tą grubszą deską chcę zasłonić tą część. No i mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądać, bo w łazience i tak podłoga jest zniszczona.
W łazience i tak podłoga jest zniszczona, więc tam będzie potrzeba wymiany podłogi w całości. Dobrze, podczas gdy Juan wykręca zawiasy, ja sobie wymierzę bazę. Baza ma być, drzwi mają 1,74 m, ale dolną i górną część trochę będzie wystawała poza obrys drzwi, dlatego że wtedy będzie stabilniejsza rama i ją bardziej obsadzimy na profilach aluminiowych. Tak się przynajmniej robi z drzwiami, że tą górną belkę się troszeczkę wystawia poza obrys drzwi i my tak zrobimy również i tutaj. Ją przytnę nie na 1,74 m, tylko na 1,80 m i właśnie sobie to zmierzę. Teraz Wam pokażę, o co mi chodziło z tą deską, żebyście to dobrze widzieli. Chodziło mi o to właśnie, żeby tą deskę, jest trochę za długa, ale to nie szkodzi, żeby tą deskę włożyć tu na miejsce tej bruzdy, żeby ją zakryć i żeby to był próg do drzwi. Ten próg jest trochę szerszy, schowa mi przy okazji te tutaj rzeczy, oczywiście wypełnimy to jakąś masą, którą mamy i wtedy to ładnie się powinno wszystko schować. No niestety nie mogę jej położyć, bo jest trochę za długa, ale generalnie tak to ma działać. Więc no cóż, trzeba trochę poszerzyć tutaj tą bruzdę. O, może od dołu. Troszeczkę. Dobra, to idę po motowiertarkę. Esperanza de un mundo sin sufrir y más cumbia mexicana. Mis abuelos en Juárez fueron braceros, mis tíos en Odessa son petroleros, los tíos de Ojinaga son aparceros, la familia en Cali. Dobrze, jak to zwykle na robotach bywa, postanowiliśmy z Juanem, robiliśmy różne opcje i stwierdziliśmy, że to się nie nadaje i nie będzie funkcjonować, więc jutro dokupimy takiej grubości deskę i zrobimy również ramę boczną, jak i górną z tej grubości i przystawialiśmy już drzwi mniej więcej do tego, jak to będzie wyglądać i to zrobi piękną ramę, bo kupimy takiego samego koloru lakier, co możecie. I to zrobi bardzo ładną ramę dookoła i pomalujemy to na kolor drzwi i będzie naprawdę czadoko. Ale nie poddajemy się w dniem dzisiejszym, bo w dniu dzisiejszym, jak położyliśmy sobie tą deskę, to zrobimy wypoziomowanie tej deski. Najpierw musimy zakleić to dziursko, które jest tutaj. Zaraz Juan rozrobi masę i ją wypoziomować, bo póki co leci ona do góry, musimy ją docisnąć tutaj albo podwyższyć z tej strony, żeby to było wyrównane. No i oczywiście w tą stronę też musi być wszystko dobrze, żeby drzwi nam się ładnie zamykały, a nie otwierały same, wydaj Boże. Więc musimy o to zadbać, żeby ta deska była przyczepiona i też ją przywiercimy kilkoma kołkami. Mam nadzieję, że tam nie ma jakiejś rury z wodą albo rury odpływowej, bo tutaj idzie odpływ, tu i tu był odpływ, więc muszę być ostrożny. Także tyle.
Musimy ustabilizować tą deskę. To jest bardzo ważny element. No i póki co ona leci w górę, natomiast pręży tutaj rura od wody, którą możemy docisnąć i musimy też się zderzyć z linią tej ściany i z linią tamtej ściany, żeby to było w miarę równo. Niestety płytki lecą w górę też. No. Something is wrong here. Okay. Yes. Przez tą tutaj górkę i przez tą płytkę niestety nie wchodzi nam deska, dlatego ją trochę zbijemy. Niestety deski, która miała być bazą pod drzwi i jednocześnie progiem, nie dało się położyć równo, bo płytki były ułożone krzywo. Bardzo chciałem uniknąć ich wybijania, zwłaszcza że mam ich mało w tym wzorze, jednak jeśli drzwi miały być prawidłowo i prosto obsadzone, nie było innego wyjścia. Musieliśmy wytłuc dwie płytki, które uzupełnimy w kolejnych etapach prac. Kolejnym problemem, który się pojawił, była rura od wody. Lekko prężyła i naciskała na deskę, przez co wybijało ją o kilka milimetrów do góry. Musieliśmy więc zastosować obciążenie z jednej strony, żeby masa, którą zalaliśmy otwór z rurą, mogła ją ustabilizować i unieruchomić w jednym miejscu. Postanowiliśmy położyć coś ciężkiego, a Juan wykazał się ogromną kreatywnością i przyniósł betonową donicę. Oczywiście okazała się zbyt ciężka, więc finalnie użyliśmy kamieni. Ale ja wcale nie byłem gorszy. W pewnym momencie wpadłem na genialny pomysł, że całą deskę ustabilizuję klejem do płytek. Stwierdziłem więc, że ją po prostu przykleję, licząc na to, że następnego dnia wszystko będzie nieruchome jak beton. Dzięki temu nie musiałbym używać kołków i ryzykować przewiercenia rur pod spodem, co byłoby naprawdę spektakularną katastrofą. Dlaczego tak pomyślałem? Nie mam pojęcia. Może to chwilowe niedotlenienie mózgu, a może zwykły remontowy optymizm. Niestety, jak za chwilę zobaczycie, bardzo się myliłem. Pequeño más aquí. It's good now. Czekamy aż klej wyschnie, trochę go tutaj wyczyszczę i jutro będziemy kontynuować klejenie ramy, w sensie skręcanie. Także do zobaczenia. Wczoraj skończyliśmy dzień na tym, że wypoziomowaliśmy sobie tą deskę na dole. I nie wiem, czy to był dobry pomysł, znaczy dobry pomysł, bo trzeba ją wypoziomować. Położyliśmy tutaj piedrasy, czyli kamienie i przykleiliśmy klejem. Ona już powinna siedzieć spokojnie, także zabieramy. Gracias. O, madre mia! Kiedy tylko zdjęliśmy obciążenie, deska wystrzeliła w górę. To był jasny sygnał, że bez skoków ani rusz.
Sí, puedes preparando tornillos. Sí. Vale, perfecto. Perfecto. No i właśnie tak, o zobaczcie, no. Tak nas zaskoczyła deska, tak sobie ją wypoziomowałem wczoraj, tak walczyłem o nią, a ona się po prostu nie przykleiła. Natomiast dobre jest to, że tu co nam prężyła ta rura przestała prężyć, więc po prostu wbijemy na kołeczki tą deskę. No dobrze, to teraz co nastąpi? Żeby ta boczna, ten boczny profil drewniany się trzymał ściany, musimy zrobić takie wąsy. I takich wąsów zrobię 3 z tej strony. Do dolnej części oczywiście pod skosem też władujemy wkręty, ale na początek chcemy przymocować ją do ściany, żeby móc potem ją lekko wyregulować i potem poprzykręcać te wąsy tutaj w boczne części. Dolna i boczna belka, czyli początek ramy pod pierwsze drzwiczki, były kluczowe. Stabilizacja i planowanie zajęły nam sporo czasu, bo wszystko musiało być idealne. Dobrze, pierwszą listewkę mamy przyczepioną z ciężkim sercem, bólem. Jesteśmy już zmęczeni, bo nie dość, że wiemy w ciągu dnia oliwki, to jeszcze chcemy zrobić trochę remontu. No i po prostu się zajeżdżamy. Niestety okazało się, że te z odzysku zawiasy są zbyt duże na to, co jest w drzwiach, dlatego wymienimy je na te, żeby pasowały do tych, które my mamy, czyli musimy wymienić cały zestaw tych zawiasów i Juan właśnie to robi. Vale. Perfekt. Jest. Tak. To, co przed chwilą usłyszeliście, to niewinny bączek Juana puszczony w kuchni poza kamerą i oczami innych. Niestety zapomniał, że ma na sobie mikrofon, który zbiera wszystko. To drobne ostrzeżenie dla wszystkich moich przyszłych gości chcących nagrywać ze mną odcinki. Pamiętajcie, mikrofony nie zapominają. Dobrze, słuchajcie. Więc teraz tutaj jak Juan przyłoży drzwi, to zobaczycie, co będziemy tutaj robić. Teraz przykręciliśmy te zawiasy, więc musimy je teraz wymierzyć i wkręcić dokładnie w tą futrynę, która powstała z tego profilu. Drzwi bardzo ładnie już pasują, natomiast musimy je trochę podnieść od dolnej belki i ja to zrobię po prostu kartami. Kilka kart podłożę z jednej i z drugiej strony. Wtedy będę miał pewność, że jak użyję tej samej liczby kart z jednej i z drugiej strony, to będą drzwi na tym samym poziomie i wtedy zaznaczymy sobie zawiasy, gdzie są i wkręcimy je i powiesimy już drzwi. No i smucio. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 to pechowa, 8. 8. Vale. 8. No, something is wrong. No. Jest raz, 2, 3, 7, 8. Vale. Okay. Up. Oh, vale. Ah, sí, ahora. Mejor? Ahora es. Mira. But, Madre mía. bien? Mira, ve. Es good, eh? It's perfect. Sí. I są pierwsze drzwi, proszę bardzo. Zamykają się i otwierają. Uważam to za sukces. 5. Teraz obsadzimy drugie drzwi.
Bardzo ładnie się otwierają. Super jest ten sposób na karty, bo naprawdę bardzo fajnie sobie można odmierzyć milimetry dosłownie od samego dołu. Tutaj bardzo ładnie nam się zeszły. Teraz włożymy drugie drzwi. Po obsadzeniu pierwszych skrzydeł drzwi przyszła pora na drugie. Analogicznie jak wcześniej musieliśmy zrobić boczną ramę, którą przymocowaliśmy do ściany za pomocą metalowych wąsów. Następnie obsadziliśmy boczne drzwi oraz środkowe. Zakończyliśmy w tym miejscu naszą pracę, bo było już bardzo późno i byliśmy zwyczajnie zmęczeni. Ale i tak udało się zrobić naprawdę dużo. Dzień dobry, kolejny dzień z drzwiami. Wczoraj udało się nam mniej więcej obsadzić już te drzwi. Ja wiem, że my trochę robimy to inaczej niż powinniśmy, bo powinniśmy tu po prostu tą ramę zbić najpierw i potem ją wsadzić, ale obawiałem się właśnie, że drewno będzie to marketowe niezbyt równe. No i wcale się nie myliłem, bo pierwsze drzwi zostały obsadzone i są równo, bo patrzyliśmy z poziomicą, ze wszystkim, są super. Drugie drzwi też udało się obsadzić, a trzecie drzwi wepchnęliśmy już na samym końcu, dlatego że no wczoraj już było późno i takie po prostu założyliśmy. Natomiast nie przykręcaliśmy na stałe tej deski, żeby mieć możliwość manewru jeszcze. Lekkiego oczywiście. No i tutaj efekt jest taki, że drzwi, jak je zamknę w tą stronę, przepraszam, nie tą, jak widzicie się trochę bujają, ale no staramy się, to lekko na siebie nachodzą, dlatego że trzeba je moim zdaniem lekko unieść, czyli wsadzę jeszcze tam trochę kart, bo wczoraj, jak pamiętacie, robiliśmy trik z kartami. Wsadzę tam trochę kart, ustabilizuję te drzwi, no i wtedy przykręcę belkę górną. Jak wsadzimy górną belkę, no to już będzie mniej tych wibracji, mniej możliwości przesuwania się tych drzwi, no i będzie znacznie stabilniej. No i potem oczywiście zrobię stalowy stelaż pod karton gips i zakleję tą dziurę, która jest nad drzwiami. Także biorę się za to, czyli teraz mój plan jest taki, aby ustabilizować drzwi, żeby one się poprawnie zamykały, bo dosłownie milimetrami, tak jak tu zobaczycie, na siebie nachodzą. Więc wsadzę jeszcze kilka kart pod te drzwi, bo wydaje mi się, że trzeba. Lekko je uniosę. Tu. Jeszcze. Ok. Wsadzę je tutaj. Dobra, są dopchnięte do ramy. Zobaczmy, czy one się zamkną teraz. Jeszcze gdzieś jest. Jeszcze gdzieś. Jeszcze dosłownie milimetr. O. Like this. No niestety kombinacja, nie? Alpejska. No ale na tym polega mój cały projekt. O! Jest, słuchajcie. I git. Jest git, tylko tak, drzwi nie ocierają o siebie i jest subcio. Ta część nie jest przymocowana niczym, ta i ona jeszcze trochę chodzi, więc żeby przestała chodzić, to muszę ją przykręcić. Zwyczajnie. Mam tu takie wkręciki i zrobię to od boku.
Więc nawet nie macie pojęcia, jak ja się k***a cieszę z tych drzwi. No pięknie wyglądają. Dobra, teraz 2,5. Czy to się uda? O nie, tutaj się coś nie spina. Tutaj się, wiecie, róg. Okej. Dobra. No dobrze, i teraz wydawałaby się ta prostsza część zadania, czyli po prostu przyczepienie profili. Dobra, budujemy dalej. Generalnie profile dzielą się na jakieś tam dziwne. Ten taki jest profilem nasufitowym, bo w ten profil wchodzą te profile. Zobaczcie, idealnie. O, i wtedy to się ładnie wszystko trzyma. Ja mam te profile 2. Niestety za krótkie, ale połączę je z tymi, które mam w nadmiarze. Bo no innego wyjścia nie mam. Jeżeli chcę to dzisiaj dokończyć, to tak będę musiał zrobić. To tak, wstawiłem sobie dwie poprzeczne, żeby górny profil był równolegle z tym dolnym, żeby już się nie bawić z mierzeniem i tak dalej. No i teraz co? Zostało mi znowu wiercenie. That's just life, that's just how we pay the price. I woke up today feeling like royalty. The sky is dripping gold and wrapping around me. Life can be so wonderful, warm and gentle light. Nothing's gonna bring me down. Stelaż zrobiony. Wiem, że nie należy do najpiękniejszych i nie jest wzorowym stelażem, ale ratowałem się tym, co mam i myślę, że jest solidną podstawą, bo drzwi nawet nie drgną. Także jest dobrze osadzone są te drzwi, otwierają się. Przejdę do przycinania płyty karton gips, którą kupiłem tutaj. To jest płyta zielona, specjalna dla pomieszczeń, w których jest wilgotno, więc jest wilgocioodporna czy wilgotnoodporna, może wilgotnoodporna to nie wiem. 30 cm na 126. Już. O, patrzcie. Ay, señorita, Idą. ¿por qué me dejas? Bueno, mira, señora, ay, señorita,
Całe drzwi zostały już przeze mnie zabudowane, tak na dobrą sprawę, karton gipsem. Teraz muszę użyć pianki do załatania szczelin, które powstały. No i przygotowałem sobie wodę. Pamiętajcie, że trzeba zbliżyć miejsca. Nie trzeba, ale można zbliżyć miejsca, na które się nakłada piankę. Wtedy pianka lepiej trzyma. I jeszcze jedno. Używam do tego pianki niskoprężnej, czyli takiej, która nie puchnie tak mocno, żeby mi nie powyginało futryny, w sensie drewna. la oscuridad, solito en la eternidad, solito en la eternidad, oye, trompeta. Dobra, dziurska zapiankowane, czekamy aż wyschnie pianeczka i będzie można kłaść tynk. 24:17, kończę na dziś. Wyschła nam gąbka, teraz muszę ją odciąć, rozrobić tynk i nałożyć razem z siatką. Będę nakładał go z siatką, dlatego żeby te połączenia tutaj ładnie się zlicowały, żeby nic mi tam nie pękało i żeby nie było niespodzianek. Także bierzemy się do roboty. Vuélvete chiquita, estoy perdida en la eternidad, mamita. Vuélvete acá, ven, 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 estoy perdida en la eternidad. Vuélvete mi amor. Jest znowu późno. Juan rozrobił kapę, w sensie tynk. Tynk? Tynk. 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 Very good. Very good. So we have a tynk, mamy tynk. Thank